No jak mamy instrument, mamy już te pierwsze fascynacje, to teraz przyszedł moment do nagrywania. Może Panu powiedzieć, jak się nagrywało? Nagrywało się? Czy Pan pamięta To już sesję pierwszą taką profesjonalną? Sesja na pewno, to było Polskie Radio zdecydowanie. No to tak, wiadomo. Polskie Radio, Polska Telewizja, to nagrywanie to właśnie Ptaszyna Wróblewski. To były czasy kiedy jazz był w telewizji. No tak, tak. W telewizji, w 70. już był jazz w telewizji był. To już było 72, to już pamiętam, bo ja już tam 71 przyjechałem, ale 72 nagraliśmy płytę Winobranie z Namysłowskim i potem już się zaczęło normalnie, ale były programy telewizyjne. Prowadził świętej pamięci Andrzej Trzaskowski, był program, potem świętej pamięci Andrzej Jaroszewski. No, bardzo dużo różnych programów było o tematyce jazzowej. No i nagrywanie. No i dużo się nagrywało gdzie? Pierwszy kontakt zaczęliśmy nagrywać do Kroniki, do Polskiej Kroniki Filmowej. Tak, i tam był dobry pieniądz. Tak. I tam był dobry pieniądz, bo tam się nagrywało, na przykład było zamówienie, że zespół i płacono od minuty nagrania. W związku z tym mówiono, że jest do zagrania 40 minut. No 40 minut to było bardzo dużo. To było bardzo duży zastrzyk finansowy. A to się nagrywało różne rzeczy. Jazzowe, po prostu standard, to coś, bo to tylko tak w tle leciało czasami w kronice. To było słychać czasami. Także to były pierwsze, pamiętam, to była pierwsza sesja nagraniowa. No jeszcze może były wcześniej, na studiach jeszcze było, grałem w zespole Wikarka, Ireneusza Wikarka, potem grałem w Katowicach. Gdzie wszystko, gdzieś tam telewizje, jakieś takie, trochę było tych kontaktów, ale pierwsze kontakty z nagraniem to były w zasadzie w Warszawie, kiedy do Polskiej jazz puszczano w południe i dzwoniono do mnie: Kasiu, masz możliwość zagrania 30 minut, 35 z zespołem, możesz nagrywać co chcesz. I brałem bębny do taksówki, taksówka nie chciała wziąć, bo zawsze mi mówią, że taksówka, że kiedyś taksówka, że to byli panowie. On widział takiego gościa z takimi bębnami, to mówi: panie, idź pan z tym na wóz drabiniasty. Zawsze mnie gonili. Że ciężkie czasy były, jeśli chodzi o transport, przemieszczanie, bo nie miał pieniędzy. Ale sobotę masz całą wolną. Żeby sobie samochód kupić po prostu. Także ciężkie czasy, ale jakoś sobie radziłem i jeździłem po tych studiach, w jednym studiu, drugie studio. Ciągle dużo się do muzyki i do filmu nagrywało. Dużo polskich filmów wtedy jazzu, pamiętam, nagrywałem. To wywodziłem na Hornym, w zasadzie grałem ze wszystkimi. Trudno mi było, teraz mi było trudno powiedzieć, z kim nie grałem. Już ci młodzi, ale z pokoleniem moim to wszyscy, albo ja z nimi grałem, albo oni ze mną. Czy w tych wszystkich nagraniach, które Pan dokonał, w tych wszystkich płytach, czy jest jeden utwór, który by Pan powiedział, że to jest utwór, który mnie reprezentuje? Z własnego repertuaru, też jakiś standard, co można by było powiedzieć, to jestem ja, w 100%. Trudno powiedzieć, bo
nikt się nad tym nie zastanawia, bo ja staram się, że ja jestem tam, gdzie bym nie był, to jestem ja. I zawsze daję z siebie wszystko. Więc w związku z tym nie ma takiej możliwości, żebym ja coś próbował. Pierwszą płytę, którą nagrałem, to była płyta Tadeusza Woźniaka Zegarmistrz Światła. Proszę. To był 70, chyba nawet pierwszy rok, bo to była jeszcze płyta przed Winobraniem. Pamiętam jak teraz, jak mieliśmy próbę w Hybrydach w Warszawie i przyszedł Tadeusz Woźniak. I mówi do Zbyszka: Zbyszko, pożyczysz mi swojego perkusistę? A tu nie było wielu perkusistów. To no, wtedy nas było trzech. Jak ja przyjechałem, to doszedłem jako trzeci. Był Jan Sztefański, był Grzesiu Bartkowski, no i potem ja doszedłem. W tych latach nas było trzech. Dąbrowski w zasadzie odchodził, ponieważ zaczął śpiewać. Już Zielono mi śpiewał. I zawsze, jak go widziałem przy akwarium, i tak jest spocony mnie widzi z tymi bębnami, on mówi: no, ja już to mam poza sobą. No, ale nie ma tego, bo widzę, że teraz już sprzedał bębny wreszcie, bo z nim niedawno rozmawiałem, ale bardzo niedawno jeszcze grał i tego mówi, że teraz już nie ma już siły i tak dalej. Tak czy inaczej, to były czasy także w tych latach 70. Tam się naprawdę bardzo dużo działo. Warszawa w ogóle była prężnym miejscem. Po prostu działały kluby, strasznie dużo klubów. Ja ćwiczyłem w tych klubach. Mieliśmy klub Hybrydy. Tam to się ćwiczyło na dole, w duecie graliśmy z Tomkiem Szukalskim, świętej pamięci zresztą, ćwiczyliśmy. Potem był klub Medyk, który w zasadzie był mój drugim domem. Tam miałem bębny, non-stop stałe bębny i była kamerka, gdzie mogłem sobie ćwiczyć ile mi się chciało. Do pewnego czasu, jak się przyszły 7 pożarów na 7 zjazd w 1977 roku, zacząłem to palić. Bo dla Gierka coś już takie pierwsze korowcy już pierwsze takie coś tam organizowali, no to wyrzucono moje bębny na bruk po prostu. I pamiętam, że przyjechałem żeby poćwiczyć, a bębny stały na bruku na ulicy. I pytam się właśnie, i wtedy drugi raz dotrzymałem to dotyczące imperialistycznej muzyki, bo pytam się kierownika: dlaczego pan to wyrzucił? I to przecież to mógł pan ustawić w holu, a nie tu, żeby to leżało. Przecież to są drogie instrumenty. Już miałem wtedy palisty i tak dalej. Już miałem te bębny na kółkach, one miały swoją wartość. Więc, a to i będzie, no właśnie, my mamy już tu dość tej waszej imperialistycznej muzyki. No i nas wywalił. Potem się zaczęła tułaczka to też jest osobny problem dla perkusisty, że nie ma gdzie ćwiczyć po prostu. To po prostu teraz i tak perkusiści muszą sobie wynajmować, płacić, miejsce i tak łatwiej. Tak, właśnie. A nas goniono, wszędzie mnie goniono. Gdzie tylko: panie, daj pan spokój, już tu wszyscy zmęczeni są. Pani księgowa niezdenerwowana, tamto w domu kultury, pana słychać cały czas, nie może. Także ciężkie życie. Wiemy, bo mówię, prowadziliśmy kilka rozmów z perkusistami, którzy w tamtych latach albo dorastali, albo też już zaczęli tworzyć, grali.